Dzień dobry. Chciałbym dzisiaj poruszyć temat rak piersi, nowotwór piersi, onkologia, czyli wy, kochane kobiety, niestety cały czas tym stresowani, cały czas niektórzy corocznie badani, dużo na temat jest informacji i dezinformacji. Bardzo dużo osób się kontaktuje z nami w naszym ośrodku, jak mogą przede wszystkim zapobiec takim problemom i jak już walczyć z problemem, który powstał. Nazywam się Aleksander Charecki, prowadzę ośrodek Akademii Medycyny Regeneracyjnej i chciałbym dzisiaj ten temat omówić, żebyście wy wiedzieli, jak do tego podchodzić. Przede wszystkim zachęcam rozważnie mniej stresu. Dlaczego? Bo stres to jest najgorszą rzeczą, która może być, która doprowadza. Niestety, kiedy my usłyszymy diagnoz, człowiek wtedy się bardzo panikuje, bardzo się denerwuje, co w naszym organizmie zachodzą nieprzyjemne sytuacje, gdzie ciągły stres bardzo działa negatywnie, tak? Zwłaszcza jak lęki, strach i tak dalej, co również też może być to spowodowane nie tylko tą sytuacją, którą my dowiedzieliśmy się aktualną, na przykład diagnozą, ale również to też może być związane z stresem życiowym, które wydarzyło się jak najbardziej wcześniej, tak? Czyli to mówimy o rodzinie, to mówimy na przykład coś mogło się zdarzyć z najbliższymi, coś w pracy, coś jeszcze innego, więc z tym mogło być to również związane. Dlatego zachęcam panować nad tym, nie stresować się, wszystko jest do zwalczenia, wszystko do opanowania, żebyście wy przede wszystkim dbali o siebie i nie stresowali się. Kolejną rzeczą, którą warto wspomnieć, to jest brak snu i brak w tym przypadku regeneracji. Jeżeli my śpimy, nie śpimy, nie regenerujemy się, denerwujemy się, no to jak ma organizm funkcjonować normalnie i zwalczyć te problemy? Więc tutaj obowiązkowo jest to panować na tym, żeby sen był jak najlepszej jakości, żeby wszystkie nasze procesy w nocy mogły się zregenerować. Generalnie jako kobiety, tak, czy młode dziewczyny, czy starsze już osoby, nie ma znaczenia. Kobiety powinny w trakcie na przykład mycia albo codziennie masować swoje piersi przy myciu i sprawdzać, czy te piersi są tak naprawdę w dobrej kondycji, a mianowicie najlepiej sobie wykonywać automasaż piersi, tak jak kobiety w ciąży, żeby te mleko, czy żeby te gruczoły mleczne wszystkie udrożnić, tak, żeby ta limfa zaczęła lepiej przypływać, żeby te wszystkie zastoje zaczęły lepiej się udrożniały i nie było żadnych blokad, tak. Masaż uważam jak najbardziej kluczowy, zwłaszcza u osób, którzy mają diagnozę, że są albo kobiety wyczuły jakiekolwiek zmiany, czy to może być od kilka milimetrów, nawet po kilka centymetrów zmiany, zacznijcie automasaż. Jeżeli nikogo nie ma obok, nie zrobicie sami sobie krzywdy, nie zrobicie krzywdy temu guzowi, na przykład to się nakumulował, tylko trzeba to naprawdę zacząć rozmasowywać. Absolutnie nie zrobicie sami sobie krzywdy. Jak również ważną rzeczą trzeba zwrócić uwagę, co ubieramy, to znaczy mam na myśli biustonosze, kobiety. Zadbajcie o to, żebyście nie mieli obcisłych z pręcikami takimi tutaj mocnymi, które uciskają wasze biust, dlatego że to blokuje przepływy. To znaczy, że na naszym ciele, czy to jest biustonosz, czy to jest majteczki, czy spodnie, czy skarpetki, które uciskają na naszym ciele i zostaje ślad po ściągnięciu tych ubrań, to wtedy to oznaka tego, że nie ma przepływów właściwych ani krążenia, ani limfy, czyli nie następuje tak naprawdę właściwej detoksykacji organizmu. A to jest bardzo ważne, żeby te wszystkie nasz ruch w naszym ciele powinien być zachowany. Czyli nawet człowiek jak leży, śpi, odpoczywa, absolutnie nie wolno ubierać żadnych biustonoszy w trakcie snu, bo to jeszcze pogarsza sytuację. Są wiele bardzo badań, statystyk potwierdzających to, że biustonosze w tym przypadku mogą być jedną z przyczyn tak naprawdę, albo i kolejną przyczyną, która dokłada się do tego, że takie problemy powstają. I to nie jest problem, który już dotyczy osób, którzy mają 40, 50 czy więcej lat. To są przyczyny, które u niektórych już młodych osób zaczynają się po 20 już. I to warto też swoim dzieciom przekazywać taką informację. Jak również takie osoby, które dokonały jakiekolwiek aplikacji implantów pod piersi, to też jest no niestety
jest bardzo krzywdzące, jeżeli chodzi o system pracy, dlatego że te implanty w piersiach też przeszkadzają pracy. One uciskają w trakcie chodzenia czy w trakcie snu, uciskają na te miejsca, gdzie mają być właściwe przepływy. Więc no, jeżeli ktoś chce o siebie zadbać, popełnił ten błąd, ja zachęcam jak najbardziej, żeby jednak to zlikwidować. Tak? Fenomenalne to, że osoby, którzy jeszcze nawet nas to są badania, które badali ludzie, że ci, którzy rezygnowali nawet z noszenia biustonoszy, to oni te jakość, jak to się mówi, przepływy w tych i piersi, które ludzie się boją, kobiety się boją, że piersi będą obwisłe, kiedy nie noszą biustonosza, ale są badania, które potwierdzono na wielu osobach, którzy potwierdzają, że absolutnie tak nie jest. To znaczy, że my jesteśmy w ten sposób, jak wcześniej popatrzymy 100, 200, 500 lat wstecz, no takich rzeczy nie było. To jest teraz tak naprawdę cywilizacja, która upiększa nasze dobrobyt, tak, ale to w ten sposób upośledza nasze ciało, upośledza nasze tak naprawdę zdrowie, tak, więc no, warto na to zwrócić uwagę, żeby tego się jak najbardziej pozbyć, żeby organizm mógł normalnie funkcjonować. Kolejną rzeczą, którą warto wspomnieć, oczyszczanie organizmu. Jeżeli cokolwiek w waszym organizmie zaczęło się szwankować, czyli cośkolwiek zaczęło się dziać, coś wyczuliście, że zaczyna boleć, coś wam dokucza, uciska i tak dalej, to są sygnały, gdzie organizm już mówi, że trzeba coś naprawić. To może być nawet takie ruchy, gdzie ma rzuty gorąca, zimna na przykład, ręce mogą drętwieć, inne rzeczy mogą boleć na przykład. To już sygnały naszego organizmu naturalne, które mu informują, że coś się dzieje, zrób coś z tym, tak? Czyli w tym przypadku warto zastanowić się, czy nie w końcu nie trzeba ten organizm troszeczkę oczyścić, dlatego że no mamy wszystkie te rzeczy, które na obecną chwilę dostępne, oni nas troszeczkę zatruwają. Tak? Oczywiście pamiętajmy, że nasze podejście do wyżywienia powinno być normalne. Nie powinniśmy się stresować, czy my zjemy zdrowe jabłko, czy niezdrowe jabłko. Każdy produkt dla nas jest zdrowy. Ale żeby wspomóc na dzień dzisiejszy ten organizm, żeby on się lepiej zregenerował, żeby on lepiej funkcjonował, takie oczyszczanie wątroby, oczyszczanie całej limfy, są odpowiednie masaże, są fajne tak naprawdę też ćwiczenia, które można wykonywać, żeby ta limfa zaczęła funkcjonować lepiej. My pokazywaliśmy wiele razy na kanale YouTube, jak siedzimy i kręcimy się, wykonujemy odpowiednie ćwiczenia. To jest świetne ćwiczenie praktycznie na wszystkie dolegliwości. Takich ćwiczeń można wymyślić bardzo dużo. Tak naprawdę najważniejsze, żeby człowiek zaczął więcej się ruszać. Im więcej człowiek się rusza, tym wszystkie te przypływy są wtedy lepsze. Oczywiście przy takich problemach również zachęcam, jeżeli coś się dzieje z organizmem, oczywiście pamiętajcie przy oczyszczaniach organizmu na pewno zrobić przeciwposażyczniczą terapię. Koniecznie, dlatego że jest wiele badań, które niestety przez farmację są ukrywane, że często uruchamiają się problemy zdrowotne, takie jak nawet onkologia lub inne, więc w tym przypadku konieczność w pierwszej kolejności odrobaczania, czyli koniecznie zastosowanie przede wszystkim ziół na pasożyty, to jest najlepsze zioło, to jest wrotycz, piołun goździ, które świetnie likwidują pasożyty w naszym organizmie. Warto to zrobić profilaktycznie i pamiętajcie o tym oczywiście, żeby cała rodzina w tym przypadku powinna się dobrze odrobaczyć i również jak najbardziej, jeżeli macie zwierzęta, to obok jak najbardziej też warto o nich zadbać, żeby oni też mieli lepsze życie, ale również nam nie szkodzili. Tak? Kolejną rzeczą, którą warto przy takich problemach z onkologią wspominać, to są dezodoranty i antyspiranty. To znaczy, że jeżeli my pryskamy sobie tutaj pod pachami, żeby zatrzymały się te wszystkie toksyny, czyli żebyśmy się nie pocili, oni blokują przepływ toksyn. Czyli my wtedy się nie pocimy, to ten organizm nie ma jak się pozbyć. Więc w tym przypadku zachęcam rozważyć stosować bardziej naturalne. Nie kupujcie tych dezodorantów, antyspirantów, które mają napisane tam 3-5 dób i tak dalej. One są bardzo, chemię mają niestety szkodliwą dla naszego organizmu. Najlepsze to są, które powiedzmy dobę do 2 powiedzmy, albo jeszcze bardziej naturalne poszukać i postarać się to ograniczyć, bo niestety bardzo wiele przypadków, jeżeli pójdziemy do osoby do sauny i skorzystamy, posiedzimy 5, 10, 15 minut,
to często takie ludzie przestają się normalnie, nie mogą się wypocić. Czyli ich skóra nie jest drożna, czyli nie jest ani może wchłonąć, ani nie może tego wydalić tak samo tych toksyn, żeby się pozbyć z organizmu. Więc jak ma być organizm zdrowy, jeżeli on cały czas jest zatruty? Więc takie rzeczy warto też zwrócić uwagę. Jeżeli ktokolwiek ma problemy z guzami, nowotworami i w piersiach i w innych miejscach, my na przykład w ośrodku stosujemy bardzo fajną borowinkę, gdzie można również w domowych warunkach robić okłady borowinowe, czyli w tym przypadku można nasmarować, można piersi, można popilingować solą, czyli od razu automatycznie zrobić sobie masaż piersi i wtedy można to owinąć sobie folią spożywczą i zostawić na kilka godzin, żeby to wszystkie minerały, witaminy odżywiły lepiej to naszą przez skórę wewnętrzne ciało i również ta sól bardzo dobrze właśnie wyciąga wszystkie te różne dolegliwości. Jeszcze jest bardzo fajna rzecz, jeżeli popatrzymy z naturalnej medycyny, od babci, prababci, kapusta. Tak, liść kapusty, wystarczy go rozwałkować, żeby troszeczkę soku puściło i też takie okłady na piersi można zrobić, żeby to zniwelować, żeby przyspieszyć likwidację tych takich również problemach, które powstały przy powstaniu onkologii czy nowotworach. Tak? Również zachęcam rozważyć zastosowanie ciepłe, zimne i to są różnego rodzaju terapie, które możecie również zrobić przede wszystkim w domu. A mianowicie mogą być sauna, to może być ciepła kąpiel w wannie z solą, to może być zimny prysznic, hartowanie może być, to może być ewentualnie nawet jakakolwiek lampa na podczerwień, która rozgrzewa, tak? Czyli wtedy, kiedy się rozluźnia, to wszystkie nasze naczynka, wszystkie te mięśnie, wszystkie te guzki zaczynają się bardziej miększe, udrażniające być. Jeżeli zimno stosujemy, to co się dzieje? Od zewnątrz wszystko się zaczyna kurczyć, ale od środka, co następuje? Wtedy jak najbardziej organizm się rozgrzewa powyżej 40 stopni, zabijając różne wirusy, patogeny i różne jeszcze inne rzeczy, które tak naprawdę my o tym nawet nie podejrzewamy. Tak? To jest naturalny środek przeciw tak naprawdę nawet bym powiedział onkologiczny, bo to jest środek tak naprawdę, który jest naturalnym antybiotykiem. Tak? Lodowata woda, można się hartować praktycznie cały czas, codziennie, co drugi dzień ewentualnie o to zadbać. Jeżeli byście chcieli w domu, nie wychodząc z domu, zadbać o swoją klatkę piersiową, czyli piersi, żeby tych zastojów nie było, tak jak mówiłem, to przede wszystkim te ćwiczenia wykonywać, czyli masaż wykonywać. Można również, no wiadomo, że kobiety pompki za często nie robią, ale są damskie wersje pompek robić. Są sposoby bardzo prosto, siedzimy na przykład na fotelu, oglądamy telewizję, wystarczy wziąć dwie rączki ze sobą, mocno ściskamy, przytrzymujemy chwilę, 5 sekund i puszczamy. Co następuje? Wtedy jest mocny ścisk naszych tutaj okolicznych mięśni klatki piersiowej, piersi i wtedy jest rozluźnienie, czyli tak naprawdę jest automatyczna już praca rozgrzewania tych mięśni. Bardzo fajna rzecz, która tak naprawdę też nie potrzebujecie żadnych tak naprawdę urządzeń, przyrządów do tego, żeby stosować. Tak? Metod jest naprawdę bardzo dużo. My w ośrodku naszej Akademii Medycyny Generacyjnej mamy większy wachlarz, gdzie przede wszystkim się skupiamy na udrożnieniu między innymi też tej limfy, która u nas jest często zablokowana, czyli te masaże limfatyczne, drenażowe, jak masaż kamieniem, głasze, bardzo świetny jest, jeżeli chodzi o takie dolegliwości. On bardzo świetnie uruchamia wszystkie problemy, tak nawet antycelulotowe można go nazwać. Tak samo jeżeli macie ochotę, zachęcam rozważyć zastosowanie elektrostymulacji. Elektrostymulacja zastępuje bardzo fajnie metody, które zamiast pracy fizycznej, ćwiczeń, można elektrostymulacją uruchomić te mięśnie, więc zastępuje tak naprawdę ruch w jakimś stopniu oczywiście, ale również uruchamia ten cały drenaż tak naprawdę naszego organizmu, jeżeli my odpowiednie miejsce tym elektrostymulatorem uruchomimy. Więc takie rzeczy, które możecie w domowych warunkach zastosować, jak najbardziej można. Nieprawdą jest, że nie wolno masować, nieprawda jest, że nie wolno grzać, nie wolno chłodzić. Tak naprawdę, jeżeli posłuchamy opinii lekarzy, to nie wolno nic robić, ani na słońcu, ani na wodę, ani na plażę, czy nawet tak dalej. Najlepiej siedzieć i czekać na swój czas. Nieprawda, róbcie cokolwiek macie pod ręką. Są zioła,
to stosujcie zioła. Są masaże, możecie masaże robić. Macie możliwość ewentualnie kontaktu z nami, też możemy pomóc. Więc to jest kwestia tak naprawdę nie poddawać się, nie stresować się. Na pewno znajomi, koleżanki też mają jakieś swoje doświadczenie, które mogą się za chwilę z nami podzielić, jeżeli chodzi o ktoś inny miał podobne problemy. Ja oczywiście mogę powiedzieć tylko ze swojego doświadczenia, gdzie ludzie do nas się zgłaszają, my im pomagamy i dlatego chciałbym Wam po prostu to uświadomić, że ludzie naprawdę bardzo, bardzo kobiety się stresują niepotrzebnie. Dla niektórych to jest wyrok śmierci, traktują nawet wiele przypadków na świecie wielkie gwiazdy kina czy piosenkarki, które tylko na samą myśl, że jest to może uwarunkowanie genetyczne, możliwe, że to oni usuwają piersi. No ale co to później jest tak naprawdę? Usuńmy wszystko, usuńmy rękę, nogę, głowę, co z tego tak naprawdę zostanie? Każdy organ u nas jest potrzebny, każdy ma swoją funkcję, więc no, nie jesteśmy robotami, żeby mogliśmy jak w samochodzie koła za koła zastąpić i możemy dalej jechać. Więc tutaj podkreślam, że wszystko, co mamy od urodzenia, wszystko nam jest potrzebne. Więc nie poddawajmy się od razu, jak to się mówi, pod nóż, więc dbajmy o siebie, lepiej zapobiegawcze rzeczy, wiele rzeczy można zrobić, żeby tak naprawdę nie walczyć z tym później systemem, którym później nam tak naprawdę zaszkodzi, bo żadna ani chemioterapia, ani radioterapia w tych przypadkach nie słyszałem, żeby były dobre, efektywne, bo często tylko są sytuacje jeszcze bardziej pogarszające, więc no, dbajcie o siebie nawzajem, nie poddawajcie się i będzie wszystko dobrze, żebyście wy przede wszystkim mieliście większą świadomość, bo naprawdę ten stres, który człowiek się denerwuje, też bardzo źle wpływa na was, tak? Ta wiedza, która powinna być przekazywana tak naprawdę od młodego, od rodzeństwa, więc dlatego warto, żeby też swoim dzieciom tłumaczyć, że jakakolwiek sytuacja to są narzędzia, które można bezszkodliwie sobie zapobiec, naprawić i wtedy będą tak naprawdę efekty. Dlatego ja zachęcam tylko zdrowy rozsądek, mniej stresu, więcej bliżej, jak to się mówi, do natury, do sposobów, które nam przede wszystkim nie szkodzą i wsparcie, jak to się mówi, rodzinne jest kluczowe. Więc cokolwiek by się nie działo, uważam, że rodzina to jest przede wszystkim, żeby mogła wspierać, a nie jest odwrotnie czasami, tak? Może byście chcieli podzielić się swoją opinią na temat swoich doświadczeń albo doświadczeń innych osób, koleżanek. Ja tutaj pod koniec też tego filmu chciałbym, pokażemy Wam również przykłady osób, którzy byli u nas na terapii, które mieli naprawdę ciężkie sytuacje zdrowotne, stwierdzone onkologiczne, które wyszli z tego, mieli krótszą czy dłuższą drogę swojego zdrowia, ale wszystko jest do zrobienia. Najważniejsze chęci, przede wszystkim chęci i działanie. Jeżeli człowiek się nie podaje, ma plany na przyszłość, to naprawdę duże rzeczy można zdziałać. Ja chciałbym, żebyście się podzielili swoją opinią, jeżeli macie takie albo inne pytania na Chciałbym dodać jeszcze paru rzeczy. Bardzo dobrze Aleksander powiedział. Ciężko coś uzupełnić, ale jest jeszcze coś. E, Biustonosze, jak on przypomniał, to pierwsza przyczyna raka piersi, żeby wy tak zrozumieli, bo on tak miękko powiedział, że tam coś. To jest pierwsza przyczyna. Druga rzecz. Karma. Uważajcie na to, co wy robicie. To bardzo poważny temat. Trzecie, jest w organizmie człowieka działania, które odpowiadają naszemu umysłu. Materializacja naszych marzeń i materializacja naszych strachów. To, co my straszymy, to w pierwszej kolejności materializuje. Dużo людей мають проблеми з тим, що вони бояться новотворів, інших речей, і то зматеріалізується, обов'язково зматеріалізується, незалежно від того, що чоловік буде робити, щоб позбути своїх страхів. Страх перед хворобою то є шатан хвороби.
Pamiętajcie o tym. I on wchłaniaється w mózg człowieka, jak wirus energetyczny, można powiedzieć, niechaj tak będzie, i niszczy człowieka do tego czasu, póki nie zmaterializuje to, co on boится. No a tak, bardzo fajny wykład. Nie spodziewał się, że wszystkie momenty byli powiedziane w dużym albo mniejszym stopniu, ale bardzo dobrze. Dobry wieczór. Ja myślę, że przy tak bardzo wyczerpującym wykładzie to trudno cokolwiek jeszcze dodać, ale ja bym zasugerowała informację dotyczącą tego, że drogocenne są rośliny, które nas otaczają, i ja bym do tego jeszcze dodała kąpiele ziołowe, picie ziół, ale też i oczyszczanie. Pan wspominał tutaj o gruntownym oczyszczaniu, ale nie ma nic prostszego jak ssanie oleju, który powoduje wyzbywanie się toksyn. Jest to mało kłopotliwe, możliwe dla każdego, i zaczynać trzeba drobnymi kroczkami dochodzić do zdrowia i do uzdrowienia, ale trzeba chcieć, nie bać się, cieszyć się życiem i być w zgodzie z ludźmi i ludziom pomagać. Dziękuję. Oczywiście, w zgodzie z naturą, z ludźmi. Ziołolecznictwo zawsze było od babci, prababci, było najlepszymi środkami bezpiecznymi przede wszystkim. Oczywiście zastępują również farmację, no ale farmacja ma niestety większą potęgę pieniężną, więc tutaj jest bardziej powszechne, tak? Ale uważamy, że jak najbardziej ziołolecznictwo kluczowym jest, jeżeli chodzi o zdrowie, tak? Dlatego my w ośrodku jak najbardziej stosujemy w dużym zakresie ziołolecznictwie i staramy się Wam to też przypominać i rozpowszechniać, żebyście Wy mogli też zaopatrywać się i taką wiedzą i ziołami również. Ja się chcę podzielić. Dobry wieczór, Mirosława. Ja się chcę podzielić taką nowinką, może nie nowinką, ale tak jak pan powiedział, żeby samemu, mam koleżankę, przyjaciółkę w sumie, która miała 2 guzki w piersi. Jak się dowiedziała, no to naturalnie bardzo się tym zmartwiła, wystraszyła, ale jak rozmawiamy właśnie o oczyszczaniu zawsze i o tym, że trzeba się odpasożytniczyć i że trzeba robić lewatywy i że trzeba robić oczyszczanie wątroby i mikrolewatywy. Jak zaczęła to robić i stosować, to po jakimś, to nie było tak szybko, ale te guzki, jak była, ja nie wiem, czy za pół roku, czy za 8 miesięcy, pojechała na ponowne badanie, jak na rezonans magnetyczny, nie na mamografię, bo na mamografię nie jeździ, okazało się, że się zmniejszyły i że one się zmniejszają. Także tak jak pan mówi, oczyszczanie organizmu, wzmacnianie systemu immunologicznego to jest właśnie A i O. I jest to możliwe do zrobienia, bo mam taki przykład właśnie wśród przyjaciół. Także działa. Przykładów takich jest setki, tysięcy i więcej, tylko no niestety nie każda kobieta też chce upublicznić tą informację. My mamy wiele takich rzeczy udokumentowanych, co tak jak mówiłem, że pod koniec filmu zostanie również później w nagraniu dołączone. I to są żywe przykłady, które naprawdę świadczą temu, że nasz organizm ma bardzo i to bardzo duży potencjał, tylko trzeba mu czasami nawet nie przeszkadzać. A my swoim tak naprawdę życiem, swoimi nawykami, swoimi cywilizacyjnymi tymi udogodnieniami po prostu jemu sami nieświadomie szkodzimy. To nie jest wina, że lekarz nam zaszkodził, tylko my sami sobie niestety szkodzimy. Dlatego tutaj zwróćcie na to uwagę, żeby pewne rzeczy, nawyki warto po prostu zmienić na lepsze, żeby tak naprawdę być zdrowszym i mieć lepszy komfort życia, bo człowiek ma duży potencjał, jest w stanie przeżyć długą życie, tylko
najważniejsze, żeby to życie było zdrowe i szczęśliwe, no bo jaki sens w chorobie, tak? Więc dbajcie o siebie nawzajem, stosujcie same zdrowe, naturalne rzeczy i tak naprawdę cieszcie się swoim życiem. A wy, kobiety, przede wszystkim, jak najbardziej, ja wam życzę wszystkiego dobrego, a przede wszystkim zdrowia, żebyście wy cieszyli również te swoje drugie połówki, bo też wy promieniujecie swoje ciepło, odnosicie w naszych, jak to się mówi, sercach i rodzinach i domach, tak? Dbacie o nasze też dobro facetów, tak? Więc ja dzisiaj dziękuję wszystkim, życzę miłego wieczoru i do zobaczenia. Na imię mam Jolanta, mam 68 lat. Przyjechałam tutaj do Akademii Medycyny Regeneracyjnej na profilaktyczny tydzień wzmocnienia swojego systemu obronnego. Do Akademii przyjeżdżają ludzie, którzy są chorzy i szukają jakiegoś ratunku. Czyli jeżeli medycyna już nie daje rady, albo po prostu szukają jakiejś alternatywy. Ja byłam 10 lat temu też w takiej sytuacji. Moje zdrowie było bardzo zepsute, byłam bardzo słaba i zagrażało mi praktycznie życiu. Lekarze zmuszali mnie do zrobienia operacji. No i procedury oczywiście, które trzeba było wykonać, miały trwać dosyć długo. Nie chciałam się poddać operacji, bo byłam bardzo słaba. Szukałam czegoś, co mogłoby mnie wzmocnić. Rozmawiałam też z lekarzem, którego prosiłam o to, żeby mnie wysłali najpierw na wzmocnienie organizmu, bo jestem bardzo słaba i nie wiem, czy w ogóle operacja przebiegnie prawidłowo. Lekarz powiedział, że niestety takiej możliwości nie ma. Oni dają od razu wzmocnienie, ale po operacji, nie przed operacją. Byłam bardzo zawiedziona, niestety nie mogłam podjąć decyzji. Lekarz był nawet bardzo zły na mnie i mówił, że chyba sobie nie zdaje z tego sprawy, że to zagraża życiu i decyzja jest ważna, żebym podjęła jednak tą operację jak najszybciej. Nie zdecydowałam się na operację. Szukałam alternatyw, szukałam czegoś, co mogłoby mnie wzmocnić. Rozmawiałam nawet z kasą chorych, prosiłam o wzmocnienie, bo czeka mnie operacja. Kasa chorych też mi odmówiła. Powiedziała to samo co lekarz, że niestety, ale po operacji to na pewno od razu dostanę na wzmocnienie, ale przed operacją to takich procedur oni nie stosują. Dobrze, że intuicja, czy może los tak sprawił, że w internecie znalazłam właśnie tą akademię i oni tutaj się specjalizowali właśnie na wzmocnienie systemu obronnego. Nie wiedząc nawet, co mnie tutaj czeka, przyjechałam i poddałam się tym wszystkim zabiegom. Mogę stwierdzić teraz z całym przekonaniem, bo to już minęło 10 lat, że chyba była to najbardziej słuszna decyzja w moim życiu, bo takie wzmocnienie, jak tutaj przez ten miesiąc dostałam, to nigdzie więcej by mi chyba tak nie pomogli. Wróciłam z powrotem do domu, poszłam do lekarza i po takiej miesięcznej kuracji tutaj lekarz powiedział, że nie wie, co ja robiłam, ale wygląda na to, że już ta operacja nie jest konieczna. Byłam bardzo szczęśliwa. Dlatego uważam, że są procedury takie, które my sobie nawet nie zdajemy sprawy, że mogą nam wrócić zdrowie, tylko potrzeba na to czasu i znaleźć odpowiednie miejsce, gdzie to jest praktykowane. Jeżeli chodzi o tę akademię, tutaj w tej akademii przez ten miesiąc były tak intensywne metody wspomagające system obronny, gruntowne oczyszczenie całego organizmu, wzmocnienie, regeneracja, usunięcie wszystkich blokad, udrożnienie wszystkich układów, szczególnie układ limfatyczny był bardzo ważny. Ja się czułam jak nowonarodzona. Tutaj były takie zabiegi, które pierwszy raz doświadczyłam. Było to dla mnie niesamowite przeżycie. Były też wykłady, z którymi mogłam się zmotywować i doświadczyć czegoś, co było dla mnie bardzo ważne, żeby poznać swój organizm,
Byłam zachęcona do tego, żeby poznać samą siebie i nauczyć się, jak dbać o swój organizm, o to zdrowie, bo to było takie najważniejsze. Człowiek praktycznie nie dba o zdrowie, dba o to, żeby był najedzony, żeby był wyspany, żeby pieniędzy wystarczyło na wszystko i ta gonitwa jest za wszystkim, za tymi luksusami, a o zdrowie to praktycznie my nie dbamy. Wygląda to w ten sposób, że ludzie, jest taki nawet bardzo ładny taki cytat, przeczytałam, że jak jesteśmy młodzi, to gonimy za pieniędzmi i tracimy za wszelką cenę, tracąc zdrowie, a później te zarobione ciężko pieniądze wydajemy, żeby to zdrowie odzyskać. I to jest taka smutna prawda. No niestety trzeba umieć szanować swoje zdrowie, bo zdrowia nie można kupić, za żadne pieniądze. I jeżeli człowiek zdaje sobie z tego sprawę, jak to jest ważne, to wtedy to troszkę inaczej funkcjonuje. Wydaje mi się, że ta świadomość u nas powinna być bardziej zaostrzona, jeżeli chodzi o nasze sygnały ciała, jakie zdrowie powinno być, żeby utrzymać się długo i zdrowo przy życiu. No, jest taka sytuacja w życiu, że dosięgnie nas jakaś choroba i wtedy jest problem, bo nie to, że jesteśmy zastraszeni, to nie wiemy, w którą stronę się udać. Z mojego doświadczenia bardzo polecam, żeby nie gonić za jakimiś cudami, bo cuda się nie zdarzają tak szybko, i nie gonić i nie wierzyć w to, że pierwsza, lepsza tabletka nam pomoże. Jeżeli sami nie popracujemy nad sobą, no to niestety to tak szybciutko nie działa. Jeżeli latami ktoś pracował na to, żeby to zdrowie się popsuło, a my sami jesteśmy za to odpowiedzialni, no to nie można go tak jakąś tam tabletką szybciutko doprowadzić do porządku. Ten system obronny jest chyba najważniejszy, bo to jest to, co właśnie powoduje samo uzdrowienie. Jeżeli organizm jest tak silny i ma ten system obronny bardzo wysoki, to wtedy on sobie poradzi ze wszystkimi bakteriami, z różnymi chorobami, które nas dotykają, bo świat jest pełny niespodzianek. Ale nasze zadanie jest właśnie utrzymanie tego systemu obronnego w wysokiej gotowości. Gdzie to można zrobić? Polecam, że jeżeli ktoś jest w takim miejscu albo w takiej sytuacji, gdzie nie wie, jaki zrobić pierwszy krok i jak ruszyć, obojętnie, czy to jest oczekiwanie na jakąś operację, czy to jest już jakaś choroba, czy to jest coś, co profilaktycznie można zrobić, to tutaj, właśnie w tej akademii, tu jest tak intensywna metoda stosowana do utrzymania zdrowia i właśnie może tak powiem, na wystartowanie naszego systemu obronnego. Bo jeżeli on zasłabł i uśpił się, to go bardzo ciężko jest ruszyć. To nawet takie propozycje tych wszystkich witamin, które tam proponują i jakieś kuracje takie, że trzeba coś tam uzupełnić, to same te wszystkie tabletki, te wszystkie kuracje nie potrafią tak ruszyć mocno z miejsca systemu obronnego, jak właśnie w tej akademii. Ten pakiet, który tutaj stosują, to jest mnóstwo rzeczy, które są razem w tym samym czasie stosowane i to jest taki niesamowity efekt. To jest efekt, którego nie można z niczym porównać. Oczywiście tutaj wymaga też osobistego wkładu i zaangażowania od każdego, kto tu przyjeżdża. No, jeżeli ten człowiek jest gotowy współpracować, przyjmować to wszystko, co tu jest i zrozumieć, że to właśnie ruszy ten jego organizm z miejsca, to nie ma nic lepszego. Ja to doświadczyłam na sobie i wiem, jak to wygląda. Jestem bardzo wdzięczna za to, że tutaj uratowali mi moje życie i komfort życia. Przytoczę jeszcze to, że tutaj w tej akademii po tych wszystkich kuracjach i po tych wszystkich doświadczeniach można się bardzo dużo nauczyć. I jeżeli ktoś po wystartowaniu właśnie i zregenerowaniu tego organizmu tutaj przez taką kurację potrafi to kontynuować w domu, czyli te zalecenia, które tutaj są stosowane, wziąć w swój program życiowy, to nie widzę problemu. Ja jestem żywym przykładem. Minęło już 10 lat. Ja jestem zdrowa
nic mi nie dolega, nie biorę żadnych tabletek, mam swoje 68 lat, mam zdrowe zęby, zdrowy sen, nie mam siwych włosów, życie prowadzę bardzo intensywne i bardzo aktywne i jestem bardzo szczęśliwa. Uważam, że jeżeli człowiek jest na tyle rozsądny, że potrafi to zrozumieć, że to życie jest ważne i krótkie i zdrowie jest na pierwszym miejscu, to powinien to uszanować i szukać takiej alternatywy, gdzie bez chodzenia po szpitalach, po lekarzach, to życie będzie długo trwało w zdrowiu i szczęściu. I chyba nam wszystkim na tym zależy, żebyśmy byli zdrowi i szczęśliwi. Ja z całego serca dziękuję panu Chareckiemu, który naprawdę uratował mi życie, za pomoc, za zrozumienie moich błędów, które robiłam, za to, co się nauczyłam i do tej pory mogę kontynuować. I całej załodze, która tutaj się starała mi pomóc, do końca życia nie zapomnę i będę wdzięczna. Jeszcze raz dziękuję za wszystko, a tym, którzy mnie słuchali, to życzę z całego serca, żeby mieli odwagę zrozumieć i zastanowić się nad własnym zdrowiem, nad własnym szczęściem i na tym, że to zdrowie i nasze szczęście jest w naszych rękach, a nie u kogoś innego. Dziękuję bardzo. Witam, mam na imię Basia. Jestem tutaj już 3. tydzień. Niektórym wydawało się, że przyjechałam tutaj tylko profilaktycznie, że jestem okazem zdrowia, jestem wysportowana. No niestety, rzeczywistość jest troszeczkę inna. 4 lata temu stwierdzono u mnie złośliwy nowotwór skóry czerniaka. W tym roku niestety była wznowa, więc oczywiście została wycięta. Dalsze leczenie mi zaproponowano. No wręcz nie miałam wyjścia, prawda, chemioterapia. Niestety przy dalszych badaniach okazało się, że jest drugi nowotwór. Drugi nowotwór złośliwy, niezależny od tego pierwszego. Jest to nowotwór piersi. Więc kolejne badania, kolejne diagnozy, gorsze te diagnozy, łącznie z operacją. Na szczęście mam przyjaciółkę, która mi, że tak powiem, dała linka może do strony tej akademii. Powiem szczerze, długo się nie zastanawiałam. Tak naprawdę to było tylko 2 dni, plus tydzień uporządkowania sobie spraw i przyjazd. Jestem już tutaj 3. tydzień, tak jak wspominałam. Już po pierwszym tygodniu, ponieważ po czerniak, jako że to nowotwór złośliwy, więc już po drugiej operacji w tym roku pojawiły się już następne jakby objawy tej choroby, że nie daje mi spokoju. I po tygodniu już tutaj w akademii zauważyłam, że te zmiany jakby się cofają. Ponadto zmiany się cofają jakby w piersiach. Jest to niesamowita metoda, która jest tutaj stosowana, bo nikt mnie tutaj nie nakuwa, nikt mi nie robi badań, nic do żyły nie dostaję, a efekty są. Efekty są i to są dużo szybsze niż przy takim innym leczeniu, które bym podjęła, które miałam oczywiście prawo wyboru. Albo inne leczenie tradycyjne, albo to, co tutaj mam. Są tutaj oczywiście ludzie z różnymi schorzeniami, o czym nie rozmawiamy raczej. Raczej tutaj cieszymy się z tego, co mamy, zupełnie z innych metod, sposobów tego leczenia. Są niesamowite, z efektami są naprawdę, no, człowieka stawiają na nogi. Także jest naprawdę tutaj wspaniale i polecamy. Witam, ja się nazywam Ela. Przyjechałam tutaj, ponieważ robiłam sobie takie zwykłe kontrolne USG piersi. No i okazało się, że są zmiany, 3 guzy na piersi. No i dostałam skierowanie na onkologię. Zarejestrowałam się na termin do lekarza, ale bardzo się tego bałam, bo słyszałam wcześniej dużo o tym, że takie badania też są bardzo inwazyjne. I tak po prostu jak sobie siebie wyobrażałam, jak idę do tego szpitala i co może mnie czekać, to pomyślałam sobie, że nie wiem, czy ja sobie z tym poradzę. A kiedyś właśnie od mojej siostry dowiedziałam się o panu Chareckim, o tym miejscu tutaj. Rozmawialiśmy o tym. Jak po kilku dniach od tej diagnozy, tego wyniku właśnie rozmawiałam z siostrą, to pierwsze było co?
żeby przyjechać tutaj. Ja już wcześniej też tak myślałam o tym, ale tak no nie umiałam jakby tak jeszcze podjąć decyzji, co robić dalej. No i minął termin, jednak nie poszłam na tą onkologię, bo stwierdziłam, że dam sobie szansę, bo moim zdaniem właśnie po prostu zlikwidować przyczynę. Zrobiły się jakieś guzy w piersiach, coś się stało, że je mam. I co się stało? Jak je wytnę czy coś, no ale co dalej, prawda? Nie wiadomo. I jednak bardziej jestem przekonana do takich metod, które likwidują przyczynę tego, co się stało, żeby naprawić organizm i wtedy wyregulować wszystkie procesy, to wtedy takie rzeczy nie będą się działy. I zdecydowałam się tutaj przyjechać, już kończę swój 4. tydzień, kończę kurację i pierwszy tydzień był dla mnie takim szokiem po prostu, bo nie wiedziałam, czego się spodziewać. Jak słyszałam tutaj o zimnych prysznicach i zanurzaniu się w beczce z bardzo zimną wodą, to nie wyobrażałam sobie, czy ja dam radę, ale dałam radę i po tym właśnie ustawiłam sobie tak w głowie to, że ja przyjechałam tutaj się wyleczyć i zrobię wszystko, co trzeba, żeby tak było. Niektóre zabiegi są takie, wiadomo, odczuwalne, bardziej może cięższe, pewne masaże, ale to wszystko było dla mnie takim wyzwaniem, które podjęłam dla swojego zdrowia. I bardzo się cieszę, że tutaj przyjechałam, bo miesiąc to jest długo dla mamy, która ma dzieci, pracuje, jest mąż, jest rodzina, ale tak w perspektywie czasu uważam, że to był najlepszy miesiąc, który ja dałam sobie. W końcu właśnie zatrzymało mnie życie jakby. Ja musiałam wreszcie w tym biegu codzienności pomyśleć o sobie i uważam, że właśnie zrobiłam najlepsze dla siebie, co mogłam, dla swojego zdrowia, bo ja czuję tutaj dużo energii takiej dobrej. Po tych zabiegach człowiek taki jest rozluźniony, a byłam taką osobą bardzo spiętą, taką skuloną w sobie i to wszystko tak odpuściło i też mam tutaj dużo przemyśleń stąd, dużo takich dobrych postanowień, że na pewno wprowadzę pewne rzeczy w życie codzienne moje, będą to zmiany, będę się na pewno hartować zimną wodą, oczyszczać wątrobę, tak jak tutaj, oczyszczać je z pasożytów i dużo innych rzeczy stosować takich właśnie, które utrzymają mnie w tym zdrowiu, że ja już nie dopuszczę do tego, żeby doprowadzić się do jakiegoś stanu poważnej choroby. Zrobię wszystko właśnie, żeby ten stan utrzymać i na pewno będę angażować do tego moje dzieci, męża też, żebyśmy się razem właśnie hartowali i robili inne rzeczy po prostu dla siebie. Ja myślę, że ten pobyt tutaj nasz, to nie dość, że się tak wspólnie jakby integrowaliśmy i pomagaliśmy sobie wzajemnie, to ten pobyt tutaj też jakby zmienił nasze nastawienie do życia, do zdrowia, chociażby do własnego ciała. To, że właśnie tak jak mówisz tutaj, Elu, że no trzeba jakby znaleźć przyczynę tych naszych dysfunkcji w organizmie, tych naszych chorób i podejść do ciała całościowo, nie tylko do tego jednego punktu, który nas boli, ale właśnie tak holistycznie, całościowo podejść do naszego ciała i tu właśnie ten pobyt nam to jakby uświadamia, że musimy patrzeć na całe ciało, na zdrowie całego ciała, nie tylko leczyć jeden punkt, ale całościowo. I Tak. tutaj właśnie to robimy. Ja sobie tak to zobrazowałam, że są takie trybiki, jak w rowerze są te osie i takie mają ząbki i ich jest tak bardzo, bardzo dużo i tak jest w organizmie i są te mniejsze i większe, one się wszystkie kręcą, wszystko działa, ale jak później jeden się zepsuje, nagle się zablokuje, to psują się inne i tak jest właśnie w chorobie. I tak sobie właśnie tutaj do tego doszłam, zobrazowałam to sobie, że właśnie tutaj naprawiamy te wszystkie trybiki. Żeby wszystkie działały. Tak, i one jakby od nowa, jest taka regeneracja wszystkich organów, całego ciała i to po prostu uruchomiło nam od nowa jakby, Żeby te trybiki tak, działały sprawnie. naprawiamy się, wszystko działa i wtedy choroba się wycofuje. Tak I jest. też spotkałam tutaj właśnie takie osoby, które miały bardzo poważny problem, też właśnie zdiagnozowany złośliwy nowotwór piersi i chemię, bardzo wymęczenie organizmu, ale jak dziewczyna przyjechała tutaj i podjęła właśnie
tutaj to leczenie, no bo tak może dziwnie nam mówić leczenie, prawda? Bardziej Ozdrowienie, Tak, ozdrowienie, tak. Właśnie bardziej pasuje nam tak to uzdrawianie i zrobiła później badania i wszystkie guzy się wycofały, więc to jak przyjeżdżały tu kolejne nowe osoby i opowiadały o tym, jakie one miały choroby, co się z nimi działo i jak później robiły badania i nie ma tych zmian, to po prostu mnie tylko upewniało w tym, że to jest Robimy najlepsze, dobrze. tak, najlepsze, co mogłam zrobić dla siebie i dla innych też. I oczywiście chciałybyśmy zademonstrować, jak wygląda, tylko jakby cząstka z tego, co mamy tutaj codziennie. Chciałybyśmy pokazać właśnie, jak tutaj się hartujemy, jak to na nas też pozytywnie wpływa i jak można robić, żeby być zdrowym. Tak. Dzień dobry, nazywam się Aleksander Charycki, jesteśmy w Akademii Medycyny Regeneracyjnej i chciałbym dzisiaj poruszyć temat chemioterapii, radioterapii, czyli tak zwanej onkologii. Tak? Bardzo dużo osób na dzień dzisiejszy ma problemy z nowotworami, rakami i różnych stadiów, różnych części ciała i gdzie osoby niestety nie zawsze wiedzą, jaką drogę najlepszą wybrać. Zawsze macie również alternatywę, tak? I zachęcam rozważyć taką opcję, posłuchać do końca tutaj nasz wywiad, ze względu na to, że taki problem dotyczy osób, nie tylko, człowiek myśli, że jest zdrowy, tak? Ale często jest tak, że nawet osoba nie paląca papierosy może zachorować na nowotwór płuc, tak? Dlatego nawet sami lekarze nie wiedzą, czy naukowcy nie potwierdzają, z jakiego powodu na dzień dzisiejszy nowotwory powstają. To jest bardzo dużo tematów, gdzie i odżywianie, i powietrze, i wodę, i inne rzeczy wpływają, jak również i stres wpływa na to wszystko negatywnie. Dlatego chcielibyśmy Wam przybliżyć przykład, gdzie bardzo dużo osób my pomogliśmy już i były w różnych stadiach, nawet ci, którzy już skorzystali z pomocy medycznej lekarzy i jednym pomogło bardziej, drugim mniej, ale często nam później musieliśmy pomóc tym ludziom, żeby powrócić do tego zdrowia, tak? Dlatego warto do końca obejrzeć albo ewentualnie później przekazać tą informację znajomym, rodzinie, którzy może dotyczyć, albo może żeby byli bardziej świadome, żeby inne mogli polecić taką informację i po prostu być świadomym, że jest zawsze zdrowie alternatywne, które nie zawsze mówią to, co w reklamach i mediach, tak? Zachęcam. Pani Edytko, słucham. Jak sytuacja wyglądała? No ja dowiedziałam się, diagnozę postawioną mi w lutym po mammografii i zaproponowano mi chemioterapię, leczenie chemioterapią raka piersi z przerzutami do śródpiersia. No ja oczywiście się zgodziłam, ponieważ nie znałam innej alternatywy wtedy. Zgodziłam się i przyjęłam 2 sesje chemioterapii. No i w trakcie już po pierwszej zaczęłam się bardzo źle czuć, wychudłam, włosy mi wypadły, straciłam wszystkie siły, można powiedzieć, że naprawdę czułam się bardzo źle. I po drugiej chemioterapii też nie było lepiej, trafiłam do szpitala, ale później Z powodu złego samopoczucia, tak, i różnych takich objawów neurologicznych. Czyli tutaj chciałbym przybliżyć, że
Tak samo jak biopsja jest niestety bardzo częstym przypadkiem później się rozsiania problemu, tak samo i chemia i radioterapia to są środki, gdzie lekarze nie są w stanie zadziałać punktowo. To znaczy, że niestety w ten sposób zatruwają cały organizm i organizm później musi odbudować to, co zostało już dokonane. Ale proszę zrozumieć to, że już się zgłaszamy do lekarza z problemem, czyli są jeszcze towarzyszące często problemy zdrowotne są, one jeszcze bardziej nasz system immunologiczny, odpornościowy zabijają i później człowiek niestety, tak jak tutaj sytuacje, to są bardzo częste przypadki, gdzie ludzie borykają się później z problemem. Dlatego warto o tym wiedzieć, dopytać lekarza, jeżeli takie rzeczy już proponuje, jakie później powikłanie, co Was czeka później w przyszłości. Czasami niestety jak człowiek to jest też lekarz, to też jest człowiekiem i też może zapomnieć o tym wspomnieć. Tak, a później w trakcie, już po szpitalu jak wyszłam, to skierowano mnie do kardiologa. I ten kardiolog na szczęście miał wcześniej onkologicznych pacjentów i powiedział mi, że jeden z nich był właśnie w ośrodku medycyny regeneracyjnej i z bardzo dobrym skutkiem. No i ja zdecydowałam się, zadzwoniłam i parę dni poczekałam na miejsce i przyjechałam tutaj do akademii. No nie oglądałam żadnych filmików, bo w sumie to nie wiedziałam, że tam, zresztą byłam tak zaaferowana tym swoim złym samopoczuciem, że nie oglądałam Szybka nic. decyzja. Szybka decyzja była, tak, i nie wiedziałam, co mnie tutaj czeka. No i super, dobrze. I teraz, no wiadomo, była droga złego samego poczucia, wszystkiego pogorszenie, nie było, jak to się my tutaj światło w tunelu się pojawiło, dobrze. I Pani przyjechała do nas. Może Pani opowiedzieć na przykład, jak to mniej więcej w Pani przypadku samopoczucie było, jakie Pani wrażenia odniosła, no co Pani osiągła, tak? To jest, bo tak samo nas oglądają ludzie, którzy w ogóle o nas nie wiedzą i nie wiedzą, co to jest w ogóle, tak? My stosujemy w ośrodku ponad 50 metod naturalnej medycyny, od oczyszczania, detoksykacji organizmu po podwyższenie systemu odpornościowego, który system odpornościowy i immunologiczny bardzo ważny jest w zwalczaniu jakiegokolwiek problemu i nawet onkologii. Tak, jak przyjechałam tutaj, to samopoczucie było bardzo złe. Byłam bez sił, wychudzona, no po prostu w bardzo złym stanie. Co najbardziej mi utkwiło, to na początku, w pierwszym tygodniu, ciężki bardzo pierwszy tydzień, ponieważ byłam słaba dosyć. No i na początek oczyszczanie wątroby. To było trudne dla mnie, bo ja po prostu pierwszy raz to robiłam w swoim życiu. Następnie masaż gua sha, bardzo dobry, ale też po nim się źle czułam. I masaż stóp. To było wszystko w pierwszym tygodniu tak obciążające, że naprawdę moje samopoczucie bardzo było złe. W drugim tygodniu troszeczkę się już polepszyło, a w trzecim tygodniu już samopoczucie moje było nieporównywalnie lepsze do tego, jak przyjechałam. Miałam tutaj też w pierwszym tygodniu swojego pobytu wsparcie w tych wszystkich pracownikach, którzy robili te wszystkie masaże i peelingi różnego typu. To też dużo mi dało. Tak, domowa atmosfera jak najbardziej też pomaga, ale przede wszystkim, żeby cokolwiek zdziałać, czy to jest profilaktyka, czy choroby nawet nieuleczalne, bez oczyszczania naszych najważniejszych organów, jak wątrobę, jelita, nerki i przeciwposażycznicze terapii, czyli cały kompleks detoksykacji organizmu, niestety nic nie da rady zrobić, tak? Tutaj zabiegi, które wykonujemy, one się powtarzalne i my tutaj poprzez tak zwane to nawet masaże, które nie są może mało przyjemne, jak
masaż guasza, to jest takim kamyczkiem, gdzie pobudzamy całą limfę naszego i krążenie i wszystkiego w naszym organizmie. Niestety to nie jest do końca przyjemne, ponieważ my musimy pobudzić te wszystkie punkty życiowo ważne. Nawet popatrzymy według chińskiej medycyny, mamy wiele punktów na naszym ciele, gdzie warto uruchomić, tak? Więc tutaj głaskanie, przyjemność niestety nie towarzyszy poprawie zdrowia, tak? Dlatego poprzez wielokrotność powtarzania tutaj tych wszystkich profilaktyk możemy uruchomić ten system odpornościowy, który bardzo ważny, żeby to wszystko pobudzić, tak? No i później dobrze, Pani skorzystała, u nas była Pani na 27 dni terapii. Jakie było samopoczucie po wyjeździe? Do domu Pani pewnie też dostała od nas, jak wszyscy, zalecenie, czyli człowiek już nauczony tych metod prawidłowych, jak o siebie dbać, jak sytuacja wyglądała? No, sytuacja wyglądała tak, że ja bardzo zadaniowo podeszłam do tego swojego leczenia. Pierwsze co to zrobiłam, to powiadomiłam, że rezygnuję z chemioterapii, z dalszej części chemioterapii. I w domu stosowałam wszystkie zalecenia, które tam dostałam z akademii, jak również dużo też różnych rzeczy dodatkowych stosowałam. Samopoczucie było takie było samopoczucie, jak wyjechałam stąd, czyli mi się w ogóle nie pogorszyło. Czyli cały czas już miałam dobre samopoczucie. Nic nie wskazywało na to, że jestem chora. Po prostu wszyscy byli również zaskoczeni, i domownicy, i sąsiedzi, bardzo dobrym moim samopoczuciem. Po 2 miesiącach zrobiłam tomografię komputerową. Na tej tomografii komputerowej wyszły już recesja guzków na piersi. Zmniejszyły się. Zmniejszyły się i następną miałam zaplanowaną tomografię za następne 3 miesiące, czyli 5 miesięcy po przyjeździe tutaj, jak zrobiłam tomografię, to guzki na piersi zniknęły zupełnie. Zupełnie, okej. Czyli jak ludzie niektórzy myślą, że skorzystają z jakiejkolwiek terapii i od razu na następny dzień coś zniknie, niestety nie. Nasz organizm wymaga czasu, żeby to naturalnie wszystko uruchomić i wszystko to naprawić. Tak? Te komórki nasze i wszystkie tkanki nasze mają czas określony na regenerację. To można wszystko zrobić, tylko wymaga też czasu. A po ile czasu takie piękne włosy nam powróciły? Tak, myślę, że również po 2 miesiącach zaczęły być takie już ładne, gęste, odrastać. Czyli to też pokazuje, że organizm nie jest zdolny od razu. Wiadomo, że zgubiliśmy na początku, bo były nas zatruli, jak to się mówi, i teraz organizm potrzebował czasu, żeby to wszystko naprawić. Nie? I to też jeszcze niestety, pomimo że profilaktyki wykonujemy, to jeszcze może trwać jeszcze parę miesięcy, jak to się mówi, żeby całkowicie wszystkie rzeczy wycofać ze swojego organizmu, tak? Tak. Chciałbym tu podkreślić, że to, co tutaj działamy, wszystkie te metody, które stosujemy, szkolimy ludzi, żeby w przyszłości również mogli o siebie zadbać i o swoją rodzinę jak najbardziej, ale to wymaga oczywiście determinacji i chęci człowieka zadbania o siebie, bo jak nie teraz, to kiedy, tak? I tak samo tutaj w przypadku pani Edytki na pewno to wymagało dosyć sporego nakładu i pracy nad sobą i wykonanie tych wszystkich rzeczy i przełamanie pewnych barier, tak samo jak z lodowatą wodą większość osób na pewno boi się zrobić, ale my na przykład polecamy i tego uczymy. Tak, bardzo dużo pracy wymaga nad sobą, bo każdy, wiadomo, jest w głębi duszy tak troszeczkę leniwy. Ja miałam na siebie taki sposób, że zapisałam sobie plan na kartce i według tego planu każdego dnia działałam, ale to systematycznie przez wszystkie miesiące i cały czas to robię do tej pory. I to zaowocowało. I to zaowocowało tym właśnie, że guzki na piersi zniknęły. Został ten problem w śródpiersiu, ale nad tym problemem oczywiście też pracuję. No dobrze. I jeszcze niemało ważna sytuacja jest, kiedy człowiek jest po
jak człowiek nawet zdrowy i lekarz nam powie diagnozę, to niestety człowiek może też z tej samej diagnozy zachorować. Dlatego tutaj jest bardzo ważne, żeby się nie panikować, nie stresować i odpowiednie kroki podjąć. Tak? I tak samo w Pani sytuacji, na pewno Pani była bardzo mocno zestresowana, kiedy Bardzo. sytuacja była, bo jak wiemy w internecie możemy poczytać lub dowiedzieć się od lekarzy, że to są problemy, które niestety mogą doprowadzić do nawet śmierci. Dlatego my zachęcamy nie zwlekać z jakimikolwiek objawami, to znaczy boli nas coś, głowa, czy tam inne części ciała, złe samopoczucie, źle chodzimy na przykład, nawet brzydko mówiąc, do toalety, jak to się mówi, tak, nieodpowiednio, albo za rzadko na przykład, albo za często, to też są objawy naszego organizmu, który źle funkcjonuje, tak, dlatego warto te wszystkie sygnały naszego organizmu nie bagatelizujcie. Działajcie już teraz, bo jak nie teraz, to kiedy? Jeżeli nie teraz, no to będzie później, może być za późno, tak? Tak. No ja po prostu bardzo się przejęłam tą swoją chorobą do tego stopnia, że musiał mi pomóc psychoterapeuta. Miałam kilka sesji z psychoterapeutą. Udało się to wszystko zażegnać, mój strach. No i do tej pory jestem spokojniejsza, widzę efekty swojej pracy nad sobą i naprawdę spokój ten przyszedł. Super. No, my ze swojej strony polecamy oczywiście taką narzędzie jak autosugestia, które bardzo dobrze podbudowuje nasz stan i mentalny, i fizyczny. Zawsze widzimy dobre efekty i warto to cały czas jak najbardziej praktykować. My oczywiście pod filmem w komentarzach dodamy jeszcze kilka przykładów osób, którzy skorzystali z podobnych terapii dotyczących tego samego problemu, żeby mogliście porównać osoby, którzy skorzystali i dobre są, jak to się mówi, wyniki. Niestety nie każdy na dzień dzisiejszy chętnie udziela takiej opinii. My oczywiście bardzo dziękujemy Pani Edyce, że możemy przybliżyć informacje dla Państwa, ponieważ no, wiele osób się boi albo się wstydzi, albo rodzina niestety ma inne podejście i nakłania nas na inną drogę. Oczywiście każdy człowiek ma swoje życie i swoje zdrowie i powinien sam podjąć decyzję właściwą, tak? Dlatego my chcielibyśmy Państwa dzisiaj właśnie w ten sposób poinformować, że zawsze macie wybór, możliwość skorzystania. Oczywiście to też bardzo ważne, co na początku wspominaliśmy, że żeby było nie za późno, to znaczy, że jeżeli teraz nie podejmiecie decyzję właściwą, tak naprawdę za pół roku, za rok może być takie stany już zaawansowane, że niestety nawet taka alternatywa jak u nas może być nieodpowiednia, czyli nie zawsze sytuacja zdrowotna pozwala na pomóc takim ludziom, tak? Jeżeli człowiek jest, żebyście Państwo też mieli świadomość, będzie stan, nazwijmy, organizmu zrujnowany, to niestety my nie zawsze możemy Państwu w tym przypadku też pomóc. Dlatego zachęcam z wyprzedzeniem myśleć o swoim zdrowiu, ponieważ to jest cały czas praca nad sobą. Jeżeli człowiek myśli, że dzisiaj zje witaminę C i mu na całe życie wystarczy, raczej jest w błędzie. Dlatego pracujcie nad sobą, dbajcie o swoje zdrowie i bądźcie szczęśliwi. Dziękuję. Dziękuję. I zapraszamy serdecznie.
Akademia Medycyny Regeneracyjnej zyskała światową sławę. Znana jest z metod uzdrawiania z praktycznie wszystkich chorób. Jest jedynym miejscem na świecie, gdzie wykorzystuje się autorskie metody detoksykacji organizmu oraz podnoszenia systemu odpornościowego człowieka, a te potrafią zdziałać cuda przy uzdrawianiu całego organizmu od podstaw. Holistyczne, naturalne metody uzdrawiania odmładzają, przywracają możliwości rezerwowe organizmu człowieka, a nawet mogą uzdrowić z ciężkich, przewlekłych, nieuleczalnych i genetycznych chorób. Zastosowanie około 50 naturalnych metod regeneracji medycyny w jednym miejscu. Między innymi oczyszczaniu jelit, wątroby, organizmu z pasożytów, układu limfatycznego oraz pobudzenie systemu odpornościowego do walki umożliwia obdarowanie ludzi drugim życiem.